Co jest ze mną nie tak? Dziś w odcinku. Policjanci przesłuchują Ryżego w sprawie zaginięcia Patrycji. Mamy gości, którzy wywieźli twoją panienkę do burdelu w Niemczech. Którą panienkę? Nie ukrywam, że miałem ich sporo. Tą najważniejszą. Patrycję Weręczuk. Narzeczeni za wszelką cenę pragną mieć dziecko. Spróbujmy z in vitro. Przecież nas nawet nie stać na taki zabieg. A na jednym się nie skończy. Ale o to się nie martw, pieniądze się znajdą. Klientka zastawia kostium cosplay. Sama to robiłam. Chłopaki, na internecie znajdziecie w gorszym stanie stroje za 600 zł. Ja chcę tylko 150. Adek na własną rękę próbuje zdobyć informacje na temat Patrycji. Alek, ty jesteś za cienki na niego. Ale w dupie to mam, rozumiesz? Dorwę tego gnoja i każdego, kto stanie mi na drodze. Ale nie rozumiesz, że on jest wielki jak góra, rzadko chodzi sam, to nie jest twoja waga. Jacek, po prostu mi pomóż. Nie znam ich. Nie udawaj, bo wiemy, że robiłeś z nimi interesy. Niby jakie? A takie, za które można wygarnąć minimum 3 lata. To luzik, 3 lata to dla brata. W telefonie Zygi znaleźliśmy twój numer. O, Jaciu, to rzeczywiście super dowód. Połowa miasta ma do mnie numer telefonu. Jakbyście zmienili profesję, to może też byście byli bardziej znani. Słuchaj, dla własnego dobra. Zacznij gadać, bo siedzisz w tym po uszy. Ale w czym, chłopaki? Bo ja dalej nie rozumiem, o co wam chodzi. Mamy gości, którzy wywieźli twoją panienkę do burdelu w Niemczech. Którą panienkę? Nie ukrywam, że miałem ich sporo. Tą najważniejszą. Patrycję Weręczuk. Taka ona moja, jak i wielu innych. W sumie i tak. Wasza. Twoja i Jadka. I co? Dzielić się nie chciałeś, tak? Czekajcie, pieski. I co? Dalej nic nie wiesz. No i wreszcie zaczynasz coś kojarzyć. A nie chciałbyś jej może odnaleźć? Nie wiem, z miłości albo chęci zemsty. Trafiła, gdzie trafiła. Nic mi do tego. Zacznij w końcu gadać dla własnego interesu. Idźcie już stąd. Zabraliście mi wystarczająco dużo tlenu. I zabierzemy ci go więcej, jak nie zaczniesz współpracować. Szymon, ja mam dosyć. A nie możemy się teraz poddać, już tyle pieniędzy poszło na leki, na badania. To nie ty miałeś te wszystkie zabiegi i te badania. To mnie przepychali jajowody. Dobrze, ja wiem, że to było bolesne, no. Nie wiesz tego, bo tego nie przeżyłeś. A dziecka jak nie ma, tak nie ma. Matylda, ja nie wyobrażam sobie, byśmy nie mieli dzieci. To bardzo mi przykro, że ciebie zawiodłam. Ale nie mów tak, no. Jesteśmy blisko. To tylko nie możesz się poddawać i w końcu się uda. Przecież to tak nie działa. Nie wiem, może jestem jakaś zepsuta. Ale nie jesteś zepsuta. No. Spróbujmy z in vitro. To nic nie da. Ale skąd to możesz wiedzieć? Tego jeszcze nie próbowaliśmy. W końcu się uda. Przecież nas nawet nie stać na taki zabieg. A na jednym się nie skończy. Ale o to się nie martw, pieniądze się znajdą. Musi się udać. Biorę. Super. To 400 zł poproszę. Dobra. 400. Dziękuję.
I paragon dla pana. Dzięki. Zapraszamy częściej. Do widzenia. Do widzenia. Cholera. A tobie co? Co? No bo te pały z policji nie odbierają telefonów, no. Nic nie robią w sprawie Patrycji, nic. Znajdzie się, zobaczysz. A, znajdzie się. Adek ciągle chodził podminowany. Szkoda mi go było. Myślał tylko o Patrycji, a policja nie dawała w sumie żadnej nadziei, że mogą ją znaleźć. No nareszcie, no pojawili się, mili państwo, no. Co ty tak ciągle wydzwaniasz? Nie masz nic do roboty? Oczywiście, że mam, ale wydzwaniam, bo chyba chcę się czegoś dowiedzieć o Patrycji, tak czy nie? Sprawdź, czy ten gościu coś u was zostawiał. Sprawdź to, Maciek. Co to za jeden? Tajemnica śledztwa. Dobrze, tajemnica tajemnicą, ale co w sprawie Patrycji? Ustaliliście coś czy nie? Szukamy ich. A. No ale to może potrwać. Szukacie, tak? Ona tam cierpi, a wy się opieprzacie, taka jest prawda. To pomagaj, sprawdź, czy gościu coś zastawił, bo im szybciej, tym lepiej. A nie widzisz, że Maciek sprawdza? A moim zdaniem to powinniście przycisnąć Ryżego. To na pewno on za tym stoi. Bierzemy to pod uwagę. Bierzecie to pod uwagę, tak? Ale przecież tylko on miał motyw. Wpakowała go do pierdla, tak czy nie? Ale nie mamy na to niezbitych dowodów. Ale chyba jakieś macie, co? Pracujemy nad tym. Pracujecie. To ruszcie swoje łaskawe dupy, okej? Nie mów nam, co mamy robić. Byłem wściekły na ślamazarność policji. Miałem wrażenie, że się nie przykładają. A dla mnie to była najważniejsza rzecz na świecie. Szkoda, że pani nie powiedziała, że przyjdzie. Nie przejmuj Piłabym się. jakieś ciasto. Ja wpadłam tylko na chwilę, byłam niedaleko. Tak? A gdzie byłaś? A u Krystyny chciała się pochwalić wnukiem. Ty fajny chłopak jest, wiesz? A ja kiedy się doczekam? Mati, no chodź. Co? Znowu powiedziałam coś nie tak. Nie, mama, to jest po prostu zły moment na takie pytania. Dlaczego? Przecież wiem, że staracie się o dziecko. Jak się uda, to się mama pierwsza dowie. Może trzeba wam jakoś pomóc? A ty się, Matylda, nie obrażaj, bo ja chcę dobrze. Pora najwyższa, macie już swoje lata, o. My mamy? Może ja mam? Chyba o to chodzi. No cóż, ty to powiedziałaś. No właśnie. Przeszkadza pani, że jestem kilka lat starsza od Szymona. Proszę was, przestańcie. No to powiedz narzeczonej, żeby się uspokoiła, Nie, po dobrze? prostu niech mama nie wygaduje głupot. Czyli to moja wina, tak? Nie, po prostu zmieńmy temat. No dobrze, to ja już sobie pójdę. Mamo, poczekaj. Ja wpadłam tylko na moment i tak za chwilę mam autobus. Mamo, odwiozę cię. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym możemy pomóc? Ile za to dacie? Nie, no proszę pani, no my ciuchów nie przyjmujemy, no to nie jest ciuchland. Ale to nie są zwykłe ciuchy, to jest cosplay. No to tak, ale to jest kolsej, no może tak, no. No ale to nie są cenne rzeczy, no. Adek, czekaj, dajmy pani szansę. Co to jest ten cosplay? Cosplay to jest wcielanie się w różne postacie z gier, komiksów, seriali, filmów. Nie słyszeliście o tym? Jasne. I co, chodzi się w tym, tak? No pewnie. Na różne zloty, imprezy, festiwale, gigi. A tobie te rzeczy się już znudziły, czy jak? Nie, ja teraz zmieniam postać. Wow, to taka kobieta kameleon. Maciuś, ty nie strugaj jeżąbka, dobrze? Chłopacy, nie bądźcie tacy, przecież ja to odbiorę. Teraz potrzebuję pieniędzy na imprezę cosplayowo-gamerską. A ile? 150. No gdzie, no to... Tą różyczkę, no to jeszcze ewentualnie możemy przyjąć, ale na pewno nie za takie pieniądze, no. To Adek, zobacz, to wygląda na ręczną robotę. Ile za to dałaś? Sama to robiłam. Chłopaki, na internecie znajdziecie w gorszym stanie stroje za 600 zł. Ja chcę tylko 150. To jest naprawdę duża, dobra okazja. Nie miałem zamiaru brać jakiegoś łacha tylko dlatego, że Maćkowi ta laska wpadła w oko.
Aż taka ważna ta impreza jest? Bardzo, zjadą się ludzie z całej Polski, no i jeszcze będzie konkurs na najlepszy kostium. A za kogo się przybierzesz? Już ci pokazuję. Pokaż. Wow, nieźle, no. Ja bym ci dał wygraną. Wystarczy, że dasz mi na bilet, a ja już zrobię całą resztę. Adomir, no 150 zł chyba możemy zaryzykować, nie? Przyjacielu, pogięło cię? No co? Dobra, biorę to na siebie. Dzięki, Jak coś, to sprzedam i tyle. dzięki. Zobaczyłem też inne jej zdjęcia, choćby w tym zastawionym stroju. I w każdym wyglądała nieziemsko. Mamo. Mamo, poczekaj. Ona niepotrzebnie się uniosła. Co ja takiego powiedziałam? No co takiego powiedziałam? Zresztą ja w dobrej wierze. Wiem, mamo, wiem. No to wytłumacz narzeczonej, że ja chcę wam pomóc. No właśnie tak się składa, że możesz to zrobić. Tak? No, chcielibyśmy spróbować z tym in vitro, ale to sporo kosztuje. Ile? 12 000 za jedno podejście. Pożyczysz? Zrozum, synku, to nic nie da. Ale skąd mama wie? Ona ma już 39, prawie 40 lat. Aha, czyli Matylda dobrze wyczuła, że to było skierowane w jej stronę, tak? Że to był atak. Nie atak, tylko stwierdzenie faktu. Po prostu dzieci nie są jej Co pisane. też mama mówi? Prawdę, której ty nie chcesz dostrzec. No po prostu z nią nie będziesz miał dzieci. Skąd mama wie? I co mama w ogóle wie o in vitro? Mamo, to się musi udać, zobaczysz. Zobacz, jak długo się już staracie. Przecież to jej wina. Ale niech mama nawet tak nie mówi. Powinieneś dokonywać lepszych wyborów życiowych. Zresztą ty jeszcze masz czas. Ale ja, mamo, kocham Matyldę. Albo pomyśl o młodszej partnerce, No. albo zapomnij o dziecku. Tak? Tak, To niech mama pomyśli, o której ma autobus. Szymon! Ale Szymek... Cholera jasna. Nie odwiozłeś mamy? Nie, Dlaczego? bo się z nią pokłóciłem. A o co? Chciałem pożyczyć pieniądze na in vitro, ale mi odmówiła. No i po co to zrobiłeś? Ja nie chcę mieć żadnych długów wdzięczności. No daj spokój, przecież ona ma dużo pieniędzy, chce wnuka, no to To dlaczego odmówiła? nie wiem, może musi to przemyśleć. To jest w końcu sporo kasy. Nie musisz mi mydlić oczu. Ona nie da tych pieniędzy. Nie dla mnie. Ale daj spokój, no przecież już raz nam pożyczyła. Ja nie jestem ślepa. Twoja mama mi wiele razy dawała odczuć, co o mnie myśli. I nie chcę od niej żadnych pieniędzy. Ale nie przesadzaj. Powiedziała ci coś? Nie musiała. Po prostu to czuję. Nie chcę od niej żadnych pieniędzy. Ale to co zrobimy, co? Masz jakiś pomysł, żeby zdobyć pieniądze? Szymon... Darujmy sobie in vitro. Po prostu adoptujmy dziecko. Nie. Dlaczego? Dlatego, Matylda, że ja chcę mieć własne dziecko, rozumiesz? Nasze dziecko. Zdobędę pieniądze, zobaczysz. Następnego dnia rano policjanci zjawili się ponownie w areszcie śledczym. Tym razem nieoczekiwanie o spotkanie poprosił Ryży. Stęskniły się za nami? Nie, ale żal mi się was zrobi opały. Grzebiesz w bombie, gościu. I co, wybuchniesz? Mógłbym. Ale jak cię walnę w ryj, to przestaniesz mówić. Dobra, Na długo. dosyć tych uprzejmości. Czego chcesz? Tadzio i Zyga są powiązani z Kielakiem. To jego dociśnijcie. No, a ten kolega z Zygi i Tadzia? To jest Robson, ale nic o nim nie wiem. To za wiele nam nie powiedziałeś. Trafcie Kielaka, to traficie też tego gościa. No chyba, że już leży w glebie. Zresztą to wy tutaj jesteście od rozwiązywania tej sprawy. Wam za to płacą. No chyba, że coś się zmieniło, to ja chętnie podam numer konta. No, a skąd wiesz, że to Kielak? Jeden typ pod celą się wysypał na niego. Co jeszcze powiedział? Nic wam więcej nie mogę powiedzieć, bo wyjdzie na to, że się zmąchałem z psami
A czemu nagle zdecydowałeś się pomóc? To nie wam pomagam. Dociśnijcie Kielaka. No niezły sprzęcik. Widać, że o niego dbasz. To jeszcze po moim ojcu. Jego ostatni motocykl. No i tu masz wszystkie oryginalne części i żadnych zamienników. A który to rok? 2007. Klasa sama w sobie. A ile wyciąga w trasie? No wiesz, ścigacz to nie jest, ale za 160 pójdzie. No. A ojciec to wyciągnął nim kiedyś na hamowni 168. A czym teraz jeździ? Nie wiem, czym tam teraz jeżdżą w niebie, ale... Sorry, stary, nie Nie wiedziałem. no. Spokojnie, ojciec odszedł 4 lata temu. A to jego ulubiona zabawka. Lubiłem takie biznesy. Choć trochę było mi szkoda tego gościa, że musiał poświęcić tak cenną pamiątkę po ojcu. No dobra, mogę ci zaproponować 10 000. Ile? Nie no, myślałem, że dostanę więcej. Wiesz, jak na zestaw motoru, to całkiem dobra cena. No nie wiem, jakbym sprzedał? Tak byś sprzedał, to powiedzmy 13. Kurde, no mało. Ale stary, nigdzie więcej nie dostaniesz, no. Zresztą możesz iść, pytać, dopytywać. Dobrze, ja rozumiem, tylko że ja potrzebuję więcej. Na co zbierasz? Na dziecko. Twoje dziecko jest chore? Nie, zbieramy z narzeczoną na in vitro. No to nie jest refundowane? No, gdzieniegdzie jest, no ale lista jest tak długa, że szkoda gadać. No tutaj liczy się czas. Na ile to kosztuje? Trzeba mieć jakieś 12 000. No to jeszcze ci na wyprawkę zostanie, słuchaj. Dlatego, że ja myślałem, że starczy mi na drugą próbę. No nie zawsze za pierwszym razem się udaje. No ja więcej zaproponować ci nie mogę, niestety. No nie mogę być stratny. No rozumiem, tylko że wiesz, że na rynku ten model chodzi po jakieś 30 000. Dobra. 15 000 i płacę ci gotóweczką od ręki. 20 chociaż. 16 i dawaj dowód. Maciek przygotuje umowę. Jasne. Dzięki. Sam od niedawna byłem ojcem, więc rozumiałem, dlaczego facet tak walczył. Dlatego dałem mu trochę lepszą ofertę. Słuchaj, a możesz się kilka dni wstrzymać z wystawieniem go na sprzedaż? Dlaczego? No wiesz, może pożyczę pieniądze od matki na to in vitro i wtedy go odkupię. Dobra, tylko wiesz, ja będę musiał naliczyć jakąś prowizję, nie? No jasne. A gdzie ty go teraz zabierasz? No na razie za płot. I co, nie macie żadnego magazynu? Mam, ale no, nie mam czasu na razie. Widzisz, ile mam roboty. Dobra. Zostawiam kask i jeszcze raz dzięki. Dobra, na razie. O co chodzi, panowie? Cześć, fajny motocykl. No fajny i co? Ile za niego? Nie wiem, przygotuj 25 000, to Nie pogadamy. no, chłopie, jakaś jazda próbna może wcześniej. Gościu, to nie jest komis, no. Ej! Zostaw go! Atek, co się dzieje? No co się dzieje? No napadli nas, dzwoń na policję szybko! Tak, już. O, moje oczy, no co za gnój! Halo, halo, policja? Chciałem zgłosić napad pod Lombardem na Cichej. Za późno zorientowałem się, że coś dzieje się przed Lombardem. Zostało mi tylko zadzwonić po policję. Czego chcecie? Szukamy Kielaka. U mnie? Słyszałeś coś o jego powiązaniach z grupami międzynarodowymi? Nie, nic. A kojarzysz Zygę, Tadzia albo Robsona? Panowie, ja jestem już poza tym. Z tego tak do końca nigdy się nie wychodzi. No to widocznie nie chcę wam pomóc. Słuchaj, nie utrudniaj śledztwa. Mów, co wiesz. A co? Straszysz? Nie, ale usiłujemy pomóc dziewczynom wywożonym do burdeli. I ty nam w tym pomożesz. No dobra, no to Zygę kojarzę, ale to dawne dzieje. Potem zajął się szmuglem i wyjechał z miasta. A Kielak? Gdzie się zaszył? No, widziałem go niedawno, ale nie wiem.
Dobra, a kontakt do jego ludzi albo do niego masz? A co, chcesz zadzwonić i zapytać, gdzie się ukrywa? Mogę po prostu namierzyć telefon. Ja wypadłem z obiegu i to dzięki wam, więc mojej pomocy nie oczekujcie. No ale my nie jesteśmy twoimi wrogami. Przyjaciółmi też nie. Byłem wam potrzebny, ale wy mi nie jesteście. Żegnam. Do Lombardu przyjechała policja wezwana przez Maćka. Funkcjonariusze usiłowali ustalić przebieg napadu. I oni tak nagle zjawili się znikąd, tak? No dla mnie to też dziwne. Ktoś musiał dać im cynk, że wyjdę z pieniędzmi. Co pan sugeruje? No, że to musiał być ktoś z Lombardu. To dla mnie to jest oczywiste, że są w zmowie z napastnikami. Chłopie, ty chyba naprawdę za mocno w ten cymbał dostałeś. A coś źle mówię? Źle. Nagle w biały dzień zostaje napadnięty i obrabowany. No to chyba musiała być ustawka. Rzeczywiście wygląda to dość podejrzanie. Ustawka? Ja bym sobie ustawił to, żeby ktoś mi psikał w oczy gazem, których nie mogę teraz Dla otworzyć. oddalenia podejrzeń, to ja też bym tak zrobił, ale nie jestem taki głupi. Spokojnie. A pan co widział? No ja niestety wybiegłem, jak już uciekł. No, taki przypadek. Ale niech pan skończy te insynuacje, no. My jesteśmy niewinni, a pan jakiś pierdoły gada. Dobra. No. A w ogóle to zapraszam was do biura i z prawdziwym monitoring to się wszystko okaże. No. Bardzo chętnie. Zobaczymy, kto ma rację. Faktycznie, nawet na monitoringu wyglądało to na zaplanowaną akcję. No ale myśmy nie brali w niej udziału. Ci kolesie musieli namierzyć gościa i go obserwować. Albo obserwowali Lombard i czekali na okazję. Ale na wszelki wypadek po odjeździe policji odstawiłem motocykl do magazynu. Dobra, Maciuś, to ja lecę do Sepcia. Dasz sobie radę? Jasne, leć. Całuj go ode mnie. Dobra, trzymaj się, mordeczko. Na razie, hej. Cholera. Już zamknięte. No przecież widzę. Może mogę jakoś pomóc? Nie, ty mi nie pomożesz, tylko ten Lombard może. A co ty taka zestresowana? No bo Lombard jest zamknięty, a mają mój kostium. Dobra, nie zrozumiesz. Ale czekaj. O co chodzi? Bo ja tu pracuję. Naprawdę? Boże, to ekstra! To oddaj mi mój kostium. Jaki kostium? Ten cosplayowy, tak? No, a przecież nie ty go zostawiałaś. No bo ta małpa mi go ukradła. Małpa, tak? A masz na to jakiś dowód? Mam mnóstwo zdjęć w tym kostiumie. Ale wiesz, no, zdjęcie, no to jest średni dowód. No bo ona jest taka cwaniara. Zabrała mi kostium, bo boi się, że przegra w konkursie. No tak, coś wspominała o konkursie. No i to jest dzisiaj. Długo się przygotowywałam. Muszę wystąpić. Przykro mi, ale no, tylko ona może odebrać swój zastaw. No, a jeśli cię okradła, to musisz to zgłosić na policję. Pomóż mi. Dzisiaj go wezmę, jutro oddam. Ale ja naprawdę nie mogę ci od tak go zwrócić, no. Skąd mam mieć pewność, że go oddasz z powrotem? No to chodź ze mną. No proszę, będziesz mnie pilnował. Chodź. No to chodź. I jak miałem odmówić pięknej kobiecie? No i nie ukrywam, że ten cosplay zaczynał mi się podobać. Szymon? Tak. O Jezus Maria, co się stało? No napadli mnie Gdzie? przed Lombardem. Co ty tam robiłeś? Sprzedałem motocykl ojca. Po co? No bo zależy mi na dziecku. I nie mamy pieniędzy na in vitro, a jak wiesz, matka nie da. Ale nie kosztem pamiątki po ojcu. No przecież ty musisz odzyskać ten motor. No za bardzo nie mam za co, bo to, co miałem, to mi zabrali. Kto? No nie wiem, ci, co mnie napadli, Mati. Byłeś na policji? Byłam. To najważniejsze, że jesteś cały. Co to jest? Byłam w ośrodku adopcyjnym. A po co? No po informacje. Po prostu myślę, że powinniśmy spróbować. Ale mówiłem ci, że chcę własne. Szymon, ja też bym wolała. To dlaczego nie spróbujesz in vitro? Ała. Szymon, wiesz, ile kosztuje taki zabieg? Nie mamy pieniędzy. Są też przypadki, że się udaje za pierwszym razem. Szymon, nie mamy pieniędzy, więc odpuść. Nie ma mowy.
Coś wymyślę. Już? Jeszcze nie. Nie otwieraj oczu. Nie otwieram. Jeszcze chwilę. Maćku, już. To jest cosplay. Wow, ale czad. No, to idziemy na konkurs. Ja idę wygrać, a ty będziesz patrzył. Zdobędziemy pieniądze i fame. Mnie zależy bardziej na tym drugim. No i poszliśmy. Muszę przyznać, że to był niezapomniany wieczór. I wiele bym stracił, gdybym nie pomógł tej dziewczynie. Następnego dnia pobity mężczyzna zadzwonił do pracy i wziął urlop na żądanie. Jak? No, szef nie był zachwycony, ale przecież nie będę pracował w takim stanie. Opowiedziałeś mu, co się stało? Nie, to nie jest jego sprawa. Przecież mogłeś. Na pewno by zrozumiał. Tym bardziej, że pracujesz z klientami. O, poczekaj. Cześć, mamo. A co się stało? No dobrze, to mogę być za jakąś godzinę. No. Cześć. O co chodzi? Mama dzwoniła, żebym przyjechał do niej do domu. Nie wiem, może zmieniła decyzję i pożyczy nam pieniądze. Przecież mówiłam ci, że nie chcę tych pieniędzy. Ale tylko ona może nam pomóc, rozumiesz? Sami sobie możemy pomóc, decydując się na adopcję. Czy znowu o tej adopcji? Mówiłem ci, że nie chcę obcego dziecka. Mati, zrozum, że ja chcę dziecko, które będzie do nas podobne. Wychodzę. Pa. Pa. Jakim prawem oddaliście komuś mój strój? Jaki strój? Jak to jaki? Cosplayowy! Dziewczyno, ja nikomu nie dawałem twojego stroju, no. Tak? To proszę oddaj mi go. Nie wiem, o co ci chodzi. Ten kostium? Ten, który mi ukradłaś? A masz jakiś dowód na to, czy tylko tak kłapiesz jęzorem? Ty małpo! Ej, nie gryźcie się, dziewczyny, zaraz to wszystko wyjaśnimy, no. Tutaj nie ma co wyjaśniać. O, tutaj jest rachunek za materiały. No dobra, no niby się zgadza, a ty co masz? Oddawaj kasę za zastaw. Wal się! Spokój się, wariatko, no. Puść mnie, bo pożałujesz. Wiesz co? Ciesz się, że nie wezwaliśmy policji, no. Dobra, wypuść tę idiotkę, niech spada. Jesteś skończona. Nigdy już nie dostaniesz żadnego zaproszenia. W ogóle zapomnij o cosplayu. Maciuś, możesz mi wyjaśnić, co tutaj się w tej chwili wydarzyło? Co tu się stało teraz? Długo by opowiadać. Aha. No nie? No i Maciek znowu nawywijał. No ale rzeczywiście dziewczyna była fajna, więc w sumie go rozumiałem. Chodź. No hej, Jezus Maria, synku, co ci się stało? no napadli mnie. Ale kto, gdzie, dlaczego? Nie wiem kto, ale mi zabrali pieniądze. Rany boskie, żeby dla kilku groszy tak zmaltretować człowieka, no. Mamo, A ty... akurat miałem trochę więcej przy sobie. Bo to było tuż po tym, jak sprzedałem motocykl ojca. Nie. Zaraz, chwileczkę. Co sprzedałeś? Gdzie go W sprzedałeś? Lombardzie sprzedałem. Jak chciałaś mi pożyczyć pieniędzy, to było jedyne wyjście. Dobrze. Gdzie ten lombard? Ale mama, da spokój! Już stało się. Chociaż można było tego uniknąć. A to może moja wina, tak? Bo nie pożyczyłam ci pieniędzy. No gdyby mi mama pożyczyła pieniądze, to bym tam nie poszedł, tak? No tego się po tobie nie spodziewałam. Dobrze, mama, dajmy już spokój. Po co jest w ogóle to spotkanie, co? To namyśliła się mama, żeby nam pożyczyć pieniądze może? O, otworzę. No, chodź, kochanie. Dzień dobry. Dzień dobry, wchodź. Ala? Cześć, Szymon. Co ty tu robisz? Twoja mama zaprosiła mnie, abym jej ubezpieczyła dom. Tutaj są pieniądze za zastaw razem z waszą prowizją. I dajcie mi mój kostium. Jasne. No zgadza się. A umowę podżyjcie. Ta złodziejka już się tutaj nie zjawi. A nawet jakby się zjawiła, to i tak jej nie obsłużymy. Lubię facetów, którzy trzymają moją stronę. A ja nie lubię złodziejek. No dobra, to czas na mnie. A na następną imprezę cosplay ty też się przebierzesz.
No, cześć. to cześć. Ciao. Ciao. Maciuś, no ty chyba jesteś przyjacielu z jakiejś innej planety. Stary, na innej planecie to ja niedawno byłem. Jakbyś zobaczył tych wszystkich cosplayowców. No, uważaj, bo jak tak dalej pójdzie, to zostaniesz jednym z nich. Oby nie. Cześć. I co z Patrycją? No, wygląda na to, że za wszystkim może stać Kielak. Skąd te informacje? Tego akurat nie mogę ci powiedzieć. Ale możesz nam pomóc namierzyć Kielaka. Jak? Mąż Angeliki może wiedzieć, gdzie go znaleźć. No ale nam i tak nic nie powie. Dobra, a pogadam z nim, załatwię to. Tylko wiesz, no, nie mów mu, że rozmawiałeś z nami. No tak. No, to chyba tyle. Więc wyciągnij z niego ile się da i no, daj nam znać, co ustaliłeś. Nara. Nara. Na razie. Dalej myślałem, że to Ryży stał za porwaniem Patrycji, ale postanowiłem to sprawdzić. Zadzwoniłem po mamę, żeby mnie zastąpiła w Lombardzie. Ty się bawisz w swatkę? Naprawdę, mamo? Ale o co ci chodzi? No nie wiem, mam uwierzyć w to przypadkowe spotkanie z Alicją, tak? Ale co ci przeszkadza? Ala, to już nie możecie się spotkać? No rzeczywiście, dziwnie wyszło. A ja nie rozumiem was, dzieci. Kiedyś świata poza sobą nie widzieliście, a teraz to obcy ludzie, Ale tak? gdybyśmy się chcieli, mamo, spotkać, to byśmy się dzwonili, tak? Przestań knuć! Ale ja nie knuję. Ja w ogóle tego nie planowałam. Ja w ogóle zapomniałam, że Ala ma dzisiaj przyjść. Ale umawiałyśmy się wczoraj wieczorem. Ale zapomniałam, na którą. No, dziwnie wyszło. Może ja przyjdę później. Nie, Ala, zostań. Ja wyjdę. No ale, synku, nie zachowuj się jak dziecko, Po co ja no. tutaj jestem, co? Na ubezpieczeniach się nie znam, kasy nie chcesz mi dać, no po co? Ale synuś, proszę cię, zostań. Mamo, tym razem przegięłaś. Przegięłaś! Siadaj, Alu, proszę. Cześć. Ale Angeliki nie ma. Ale ja do ciebie. A co jest? Podobno w sprawę porwania mojej kobiety zamieszany jest Kielak. Psy cię nasłały? Nie chcą nic powiedzieć, a ja muszę wiedzieć. Wiesz co, Adek, zostaw tę sprawę psom. Słuchaj, tu chodzi o matkę mojego dziecka, rozumiesz to? To dlaczego myślisz, że to Kielak? No, tak naprawdę to myślę, że to Ryży, ale ktoś musi wykonywać jego polecenia, nie? Uwierz mi, Kielak nie wykonuje niczyich poleceń, zresztą z Ryżem słabo żyją. To znaczy? No zdaje się, że Kielak przejął teren Ryżego, a zresztą, Adek, ty jesteś za cienki na niego. Ale w dupie to mam, rozumiesz? Dorwę tego gnoja i każdego, kto stanie mi na drodze. Ale nie rozumiesz, że on jest wielki jak góra, rzadko chodzi sam, to nie jest twoja waga. Jacek, po prostu mi pomóż. Dlaczego go chronisz, co? Nie rozumiesz, że nie jego chronię, tylko ciebie. Coś ci się stanie, chłopaku, a potem twój ojciec albo Angelika będą mieli do mnie żal. Tak? A gdyby chodziło o Angelikę, też byś się tak zachowywał? Co? No dobra, tylko nie daj się zabić. Jacek dał mi namiary, gdzie mogłem spotkać niejakiego Pawła. On miał mnie doprowadzić prosto do Kielaka. Cześć. Już myślałam, że cię nie dogonię. Czego chcesz? Przepraszam cię, twoja mama nie powiedziała mi nic, że będziesz. Ta, naprawdę nic nie wiedziałaś? Czemu mi nie wierzysz? No bo to jest naciągane jak cholera. Serio, nic nie wiedziałam. Dobrze, powiedzmy, że ci wierzę. To nie mogłaś zadzwonić? Musiałaś tutaj przyjeżdżać? Miałam po drodze. Po drugie, twoja mama mówiła trochę o twoich problemach. Dobrze, to akurat nie jest twoja sprawa. Nie zrozum mnie źle. Naprawdę dobrze ci życzę. Cześć. Cześć, Matylda. Dobrze wyglądasz. Co u ciebie? Świetnie. To już ci chyba Szymon powiedział. Kurde. Matylda, poczekaj. Poczekaj! Mati, spotkanie z Alą to był przypadek. Nie kłam. Na pewno po nią A zadzwoniłeś. po co miałbym to robić, co? Może ona dać dziecko? Przestań, dobrze?
Przecież ja nie jestem naiwna. Myślisz, że uwierzyłabym, że twoja była się nagle tutaj tak miała zjawić? Nie, to nie był przypadek, to była intryga matki. Jezu, nie pogrążaj się. Nie uwierzysz, że twoja matka kazała jej tutaj przyjechać. Nie, to ja tam pojechałem i Ala też tam była, no dlatego od razu wyszedłem. Coraz lepiej. Pokłóciłem się o to z matką. Ala też nie wiedziała, że będę. Co za zbieg okoliczności. Nie, to jest akurat wina matki. Ala była w szoku, dlatego przyjechała mnie przeprosić, rozumiesz? Bardzo miło z jej strony. Dlaczego ty mi nie wierzysz, co? Tłumaczę ci, że jesteś dla mnie najważniejsza. Mati! Jak tam? Dowiedziałeś się czegoś? Nie. No Jacek nic ci nie powiedział? Powiedział. No, żebym spadł na drzewo. Trudno. Przynajmniej spróbowaliśmy. Wiecie co? Wy się lepiej zajmijcie ryżem, bo z tym kielakiem to strata czasu jest. Odek, to nas nie usz roboty, okej? Będziemy w kontakcie. Tak. I Daszek zamknij. Pogoda ma się zmienić. O! Jesteś, Adrian? mamuś. Co się dzieje? I co, wszystko w porządku. No mów, co z Patrycją? Wiedzą coś o Patrycji? No jeszcze nic nie wiedzą, bo szukają tam, gdzie nie trzeba. No. O Jezu, przykro mi. No. Mamuś, zostałbyś w Lombardzie jeszcze trochę? No pewnie, że zostanę, tylko muszę zadzwonić do Marty, czy zostanie z Sebastiankiem. Dobra, ja muszę coś załatwić, wiesz? A też coś niebezpiecznego? Mamuś, wszystko będzie dobrze. Uważaj na siebie, proszę cię. Pa. Adrian, uważaj. Bałam się o Adka. No nie chciałam, żeby coś mu się stało. Ale wiedziałam, że jak coś sobie założy, to nic go nie powstrzyma. Hej, Cześć, mogę? no właśnie nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Macie tu 15 000 na in vitro. No dziękujemy. Szymon, oddaj mamie pieniądze. No ale daj spokój, to przecież... Nie widzisz, że mama chce nas kupić? Nieprawda. Ja chcę dla was dobrze. Matylda, przestań. To ty przestań. Powiedziałam ci, że nie chcę in vitro. Rozumiesz to, czy Nie, nie? właśnie nie rozumiem. To przyjmij do wiadomości, że ci nie dam dziecka. A pieniądze, które można by było wydać na badania, można by było wydać lepiej. Na przykład na adoptowane dziecko. No, to je tak wydajcie. Proszę. To do widzenia. Mamo, zaczekaj. Zrozum, synku, że ja chcę waszego szczęścia. Nie kłóćmy się. No. Przepraszam za tę sytuację z Alą. To było głupie, naprawdę. Dobrze, nie wracajmy już do tego. No. To na nic. No. To ja już pójdę. Pa. No pa. Adrian śledził Pabla, człowieka kielaka i zgodnie ze słowami Jacka dotarł do gangstera. A coś ty, co jeden? Twoja zmora, cioto! Nauczy gnoju! Kto cię przysłał? Będzie to Zaraz cię nauczymy mówić prawdy! Ulicy nie ma! Nie doceniłem kielaka. Mogłem się w sumie domyślić, że jakoś muszą się zabezpieczać przed niepożądanymi gośćmi. Miałem dużo szczęścia, że pojawili się Darek i Beton. Jeszcze chwila i zakatowaliby mnie na śmierć. Kolejnego dnia narzeczeni postanowili dojść do porozumienia w kwestii starań o dziecko. To może byśmy spróbowali z tym in vitro, co? No, chociaż raz. Dobrze. Ale jeżeli nie wyjdzie, to koniec. A ja czuję, że się uda. W razie czego pomyślimy o adopcji.
Jest tyle dzieci, które potrzebują rodziców. Ja wiem, tylko... Nie wiem, czy będę potrafił pokochać obce dziecko po prostu. Na pewno je pokochasz, zobaczysz. Pojedziesz ze mną do ośrodka adopcyjnego, zobaczysz je wszystkie. O, poczekaj. Tak, słucham? Naprawdę? Znaleźli ich. Kogo? No, tych złodziei. Super. No, to ja już jadę, dobrze. Dzięki. Znaleźli. ty? No, lecę. Pa. Kolejnego dnia Adrian, mimo wyraźnych śladów pobicia, postanowił przyjść do pracy. Stary, co ci się stało? Dorwałem takiego jednego drania. Dorwałeś? Wygląda, jakby to on ciebie dorwał. Maciuś, przestań, dobrze? Małe zadrapanko. Czuję się dobrze. W miarę, no. No nie wygląda to jak małe zadrapanko. O, no i co? Oszukaliście mnie, nie? My ciebie? Tak. O, cały czas mnie obserwowaliście. Miałeś nam przekazać foku 1, gdzie jest Kielak, a poleciałeś sam. Dobra, już, było, minęło, ale złapaliście Kielaka, tak? Lepiej powiedzcie, co on powiedział. Dobra, nic ci nie powiem, tak? Znowu coś spieprzysz. Jakie spieprzysz? Przecież to dzięki mnie go złapaliście. Słuchaj, jak znajdziemy Patrycję, to ci ją przywieziemy. No to lepiej tak? znajdźcie. Zaufaj nam trochę. No, chciałbym. Bardzo bym chciał. No może trochę za szybko wystartowałem, ale najważniejsze, że złapali Kielaka. Miałem nadzieję, że wycisną z niego, gdzie jest Patrycja. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, a co się stało, panie Jacku? To tym gazem tak pana załatwili? Nie, no, miałem inną sprawę. A, to widzę, że praca w tym lombardzie to jest bardzo niebezpieczna. To akurat była prywatna sprawa. No. A z czym przychodzicie? Policja znalazła złodziei. No i właśnie dzięki temu monitoringowi waszemu. Tak szybko? A, widzi pan. Poznali ich po ubraniach. Potem prześledzili ten monitoring miejski, no i złapali. No to świetnie, no, czyli odzyskał pan swoje pieniądze. No, nie zupełnie, bo policjanci odzyskali pieniądze, a teraz trwa śledztwo, no i trochę musimy poczekać. Ale te pieniądze na pewno będą. No i właśnie chcielibyśmy płacić zaliczkę i prosić, żeby panowie nikomu nie sprzedawali tego motocykla. A co z dzieckiem? Adek, to nie nasza sprawa. Nie, no w porządku. Właśnie rozpoczęliśmy procedurę adopcyjną. O, rozumiem, fajnie. Ale in vitro też spróbujemy. Spróbujemy. O, to faktycznie idealne rozwiązanie. Zobaczymy. Po prostu bardzo chcemy mieć dziecko. W następnym odcinku klient przychodzi do Lombardu z nietypowym problemem. Zęba złamałem, o. Bójka? Nie no, co pan. Oliwki miały być drylowane, a w jednej była pestka. O, tak chrupnęło. Zespół rockowy wchodzi w konflikt z Kielakiem. Wyście mi 4,5 koła. Ile ku... Ej, no co robisz? Morda w kubę, powiedziałem. A ty wyskakuj z kasy. Nie mam. To zajebiście. Ale wiem, gdzie zdobyć. No to jedziemy. Stali klienci Lombardu, Wacek i Jowita, mają kolejny pomysł na biznes. A one jakieś mocarstwowe pomysły? Hydry czy... Hybrydy. No właśnie, hybrydowy szmateks. Ty nie mów tak brzydko o naszym sklepie, bo po premii polecę. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.